Bangaranga, 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 bangaranga. Moi drodzy, Bułgaria wygrała Eurowizję 2026. Szok, szok, szok. Jak to się stało? Kiedy to się stało? Wow, po prostu wow. Witam Was serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku, w którym reaguję na piosenki z Eurowizji 2026, na występy z Eurowizji 2026 i przyszedł czas, żeby zareagować na zwyciężczynię. Dara z utworem Bangaranga wygrała Eurowizję 2026. Czy ktoś to przewidział? Czy ktoś jeszcze miesiąc temu mógł nawet sobie wyobrazić, że tak to się potoczy? Myślę, że absolutnie nikt, chociaż zwracam honor, jedna osoba gdzieś tam w jakimś komentarzu powiedziała, że Bułgaria wygra. Ja miałam takie natomiast ja w swoim bingo przepowiedziałam, że jeden bałkański kraj zrobi nam niespodziankę, więc to właśnie była Bułgaria. Myślałam wcześniej bardziej o Grecji, ale niech będzie, że Bułgaria, więc jedziemy do prawdopodobnie Sofii, tak mi się wydaje, że będzie to Sofia. Powiem wam, że cieszę się bardzo, bo jest to niespodziewany zwycięzca. Za to kocham Eurowizję. Jest to świetny utwór, naprawdę świetny, nowoczesny utwór, który już teraz pobija listy przebojów. Świetne wykonanie, świetny performance. Zaraz go sobie obejrzymy, przeanalizujemy powolutku. No i przede wszystkim muszę powiedzieć, że moim największym flexem na przyszły rok będzie to, że jestem półbułgarką, więc tak jakby trochę też wygrałam Eurowizję. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym, teraz już wiecie, dosyć często o tym mówiłam, również moje nazwisko na to wskazuje, jednak mimo, że jest spolszczone, ponieważ nazywam się Baładżanow, a moje nazwisko po bułgarsku to Baladianowa, więc pozdrawiam całą rodzinę z Bułgarii. Chociaż nie mam za bardzo z nimi kontaktu, ale pozdrawiam Was serdecznie. Ja byłam w Bułgarii kilka razy, nie mówię po bułgarsku niestety, ponieważ nie było takich okoliczności rodzinnych, żebym została nauczona tego języka. Natomiast bardzo się cieszę, myślę, że to będzie wyjątkowa Eurowizja. Eurowizja wraca trochę na Bałkany, nie, że zostajemy w tej środkowo-północnej Europie, bo to już było trochę nudne, więc ja jestem bardzo excited, mimo że dalej jestem w szoku, bo byłam pewna, że wygra Finlandia albo Australia, albo Grecja. Finlandii mi bardzo szkoda, ale to nie o tym tutaj. Zaczynamy reakcję i analizę. Nie reakcję w zasadzie, bo już widziałam ten utwór też 8 razy na pierwszych próbach, na próbach pierwszego półfinału i próbach drugiego i próbach wielkiego finału. Wróć, na próbach drugiego półfinału i na próbach wielkiego finału, więc 8 razy widziałam ten występ, z czego 4 razy próby, 2 razy w arenie i 2 razy ten już występ, który wy też widzieliście, ale chcę go teraz przeanalizować. Także zapraszam i dajcie znać, które występy jeszcze chcecie, żebym przeanalizowała. Także lecimy. It's Bangaranga time. Let's go. Bułgaria. Bułgaria. Lecimy. Bułgaria by Dara. W ogóle piosenka powstała już w 2024 roku, jak zdradziła Dara, na kampie. Do góry nogami. Ona jest taka piękna w ogóle. Ci tancerze. Jakiś Barton Movie. I w ogóle super pomysł z tym jakby domkiem. O, słychać publikę, że już się jarała. Super to ujęcie. Ta choreo. Słuchajcie, to jest jakby, kurczę, jak ja to pierwszy raz zobaczyłam, mówię, wow, że to jest coś, czego na Eurowizji nie było, a jednocześnie było i miałam takie wow, bardzo to jest takie fresh, to jest takie modern. Patrzcie, tutaj nie ma, za bardzo nic aż takiego się nie dzieje. Jesteśmy w jakimś domu, jest zegar, są panele, jest podłoga, 5 krzeseł i oni. I to już ta sama charyzma tancerzy i Dary i ta choreografia bardzo taka dziwna, taka trochę niepokojąca sprawiła, że ten występ po prostu jest wow. Okej, lecimy dalej. Czy to jest cały czas z tej jednej kamery? Ja się zastanawiam. Na razie jest jedna cały czas. Ona świetnie śpiewa. Ja pamiętam, jak reagowałam. Jak ja reagowałam na jej występ z National Performance, miałam takie, czy ona śpiewa z playbacku, czy naprawdę? I teraz słyszę, że to jednak jest bardzo dobry wokal po prostu.
Tu trochę traciła oddech, ale spoko. Fajnie, taki ma crispy ten voice. Bangaranga. Cały czas to jest jedna kamera, zauważcie. Tutaj nie ma jakichś mików. Cały czas występ. To musi być wszystko po prostu zatańczone. I ten moment. Yes! Widzę, że tylko mnie to raduje, ale mam ciary. Zarąbiste. Proste, a jednocześnie tak wciągające. A, oni mieli na tych... O, kamera się dopiero zmieniła, zauważcie. I ona, jej twarz, wow. Bardzo przyciągająca. Jej oczy, about to lose my mind. Yes. Świetna jest to choreografia, szapoba dla choreografa. I taką przestrzeń teraz fajną robią. No, to już trochę się zmęczyła, ale nie można jej winić. To jest bardzo fajne. I te oto takie zarąbiste. Jak ona tańczy, that's crazy. I ten rywam zarąbiście tu podbił. Wow. Dobra, kurde, rozumiem, absolutnie rozumiem. Wow. Dobrze, kochani, ten występ to było coś, naprawdę. Ja nawet nie potrafię wam określić, co mnie tak przyciąga w tym występie, ale on w całym jakby rozrachunku był taki, on był mało eurowizyjny, można by tak powiedzieć, a jednocześnie bardzo eurowizyjny. Dlaczego mało eurowizyjny? Bo tam nie było, wiecie, świateł, kamer, wizualizacji. Tam była tylko ona, tancerze, fajny ten background tego domu. Genialna choreografia, to jest jedna z najlepszych choreografii i muszę powiedzieć, że tutaj Dara po prostu w końcu pomściła te wszystkie labadziary typu Chanel, Eleni. Ja bym bardziej wrzuciła to do tej kategorii i ona w końcu jakby pokazała, że taki utwór może wygrać, no bo i Eleni nie wygrała, i Chanel nie wygrała, i te wszystkie diwy, kochane, wspaniałe nasze, które robiły te dance breaki i tańczyły, też nigdy nie wygrały i w końcu ona jakby była tą naszą eurowizyjną labadziarą, ale w takim bardzo modern, współczesnym looku i choreografii i tak dalej. Także słuchajcie, no ja tak jak mówiłam, ja miałam innych faworytów. Nigdy nie widziałam Bułgarii wygrywającej, natomiast po pierwszych próbach tego drugiego półfinału, ja pamiętam w Press Center mieliśmy takie wow, to jest bardzo dobre, ale chyba wierzcie mi, nikt z dziennikarzy chyba nie spodziewał się, że Bułgaria wygra. I uważam, że to jest bardzo dobry zwycięzca. Bardzo dobry zwycięzca. To jest coś zupełnie refreshing. To jest tak różne od, jak sobie przejdziecie mamy Måneskin, mamy Kalush, mamy Loreen, mamy Nemo opera, mamy JJ opera, a to jest po prostu fresh, modern Balkan vibe, coś co przemówi do również młodszych i myślę, że tego Eurowizja potrzebowała, po prostu tego Eurowizja potrzebowała. Nie potrzebowaliśmy wygranej Francji, może nawet nie potrzebowaliśmy wygranej Finlandii czy Australii, ale potrzebowaliśmy czegoś fresh, z fajną, fresh wokalistką, kobietą, po prostu z fajnym spojrzeniem, fajnym utworem, który wciąga, który będzie grany w radiach i tak dalej. Nie jest to Eurovision coded, a jednocześnie jest. Więc ja uważam, że to jest bardzo dobry winner i bardzo dobra prognoza na przyszłe lata Eurowizji. Tak, moi drodzy, to jest moja opinia o zwyciężczyni. Ja tutaj mam flagę bułgarską, wait a minute. Zakosiłam ją z Press Center. Bułgaria, благодаря, Bułgaria, merci.
Bardzo się cieszę, że jedziemy na Bałkany. Oczywiście podróż tam zajmie mi jakieś 1 000 000 lat, chociaż zamierzam pierwszy raz pojechać na Bałkany we wrześniu już, na mój Balkan Trip, więc sobie obczaję, jak ta trasa wygląda, ale bardzo się cieszę. Myślę, że wkraczamy bardzo nową drogę eurowizyjną. Już nie opery, już nie takich monumentalnych utworów, jakie były przez 2 lata. Myślę, że będziemy mieli więcej takich fresh dźwięków na przyszłorocznej Eurowizji. Także tak, to była moja reakcja. Woo! Cieszę się, chociaż dalej jestem zaskoczona i myślę, że jeszcze będę przez jakiś czas, ale jest to bardzo pozytywne zaskoczenie. No i przede wszystkim, słuchajcie, wygrana i jury, i tele to się nie zdarzyło bardzo dawno. Ja przepowiadałam, że zwycięzca nie będzie ani tele, ani jury, a się okazało zupełnie odwrotnie i bardzo się cieszę, że I was wrong. Także dajcie znać, co wy myślicie o tym utworze, jak się zapatrujecie na przyszłość Eurowizji po wygranej Dary. No i do zobaczenia, widzimy się w kolejnych reakcjach. Bye, bye! Bangaranga, bangaranga.